jednego jedziemy właśnie do Walmart. Agatka już była, miała szansę, a niestety nie wzięła kamery. Ja dzisiaj jadę pierwszy raz, więc będzie reakcja na 10-kilogramowe opakowania płatków. Proszę Państwa, dojechaliśmy pół godziny drogi od naszej destynacji. Przed nami się prezentuje Walmart. Generalnie ogromny sklep, ogromny. On się nie kończy. A jakbyście trochę weszli do Ikei, tylko taki z artykułami w sumie do wszystkiego. Jesteśmy przy takiej lunchom budce i zobaczcie, muszę kupić sobie krakersy, do tego szynkę i ser i jeszcze szynkę z krakersami. Jesteśmy w dziale popcornowym i chipsów. Możecie sobie zakupić przyprawy do popcornu. Nawet nacho cheddar jest. Tutaj macie na przykład takie pudełka pakowane po 42 paczki Cheetosów. Rozmiary mieszka. Kupić sobie na obiad. To dole kiedy ciężko. Grubo. Jak chcę kupić kurczaka, chciałem kupić tyle kurczaka aż. Białko. Patrzcie, to jest cała alejka płatków różnych. Na razie nie kupuję, bo mamy. Ja chcę wam pokazać to. Na przykład Reese's. To jest takie opakowanie kilogramowe. Co ciekawe, macie mięsko, na przykład mielone. Możecie też kupić w takich salcesonikach. A najlepszym salcesonikiem z mięsa jest to 10 libni do. Nie wiem jak to powiedzieć, ale to ma długość całej mojej ręki. Oczywiście wody, najmniejsza woda, galeon 3,68 galeona, czyli około 4 litrów. Nie, więcej, piątki dla smakoszy kawy. Jedna mała filiżanka. Tak dla ludzi, którym się nie chce gotować. Gniatane ziemniaczki. W kartoniku można kupić za $1,88. No wiadomo, proszek, jak zupka chińska. Oczywiście Amerykanie uwielbiają jeść w puszkach. Dlatego mnóstwo rzeczy jest w puszkach. Co ciekawe, w Walmarcie możecie sobie wypożyczyć takie wózki, które sobie po prostu wsiadacie i jeździcie i robicie zakupy siedząc sobie na wózku, nie używając żadnej siły. Co ciekawe, możecie kupić sobie mac and cheese'a o smaku Cheetosów. Przede wszystkim możecie też znaleźć no naprawdę przeróżne mrożonki, gotowe enchilady, czy no wiadomo nuggetsy, albo gotowe kanapki mrożone. Generalnie oprócz tego, że to są puszki, to jest wszystko naprawdę dostępne, mrożone. Tutaj tacosy, macie nawet chiński makaron zamrożony, chiński ryż. Przede wszystkim głęboko przetworzone jedzenie i są Mr. Beasta smakołyki. Ile to kosztuje? $14, kurde, drogo. Chciałem spróbować. Tu nawet wymiemy. Lody Studnoga. Dr. Bombay. To ciekawe dla pań, wszystkie kosmetyki, szminki są schowane za taką szybą i trzeba poprosić obsługę, żeby dopiero je dostać. Jesteśmy właśnie na dżemach. Tutaj macie dżem z bekonu i jabłka, dżem z jalapeno, dżem z winogron. To jest prawidłowa porcja masła orzechowego na śniadanie. Porcja chrupek. Ogromne opakowanie M&M'sów. Nasz koszyk w sumie się prezentuje tak. Mamy wody, Pepsi, waniliowe pizze, jakieś tam chipsiki, mięsko, bułeczki, chlebek, mac and cheese, taki na szybko, kawa. I w ogóle patrzcie, jakie Pringlesy są tanie tutaj. Za $50 Pringles, to wielka paka. Na wejściu do Walmarta macie wielkiego Subwaya, możecie sobie zjeść. Jesteśmy teraz na warzywkach i owockach. Mega fajnie to wygląda, może akurat nie te banany. Mogę wam zrobić kanapkę, która jest mierzona na stopy. Wielkość kanapki na 2 stopy, na 4 stopy i na 6 stopy. Nie wiem, jak ktoś by zjadł takiego potwora. Cześć, czołem w nowym tygodniu. Z takich aktualizacji dzisiaj dostałem awans na kucharza. Także dalej będę jako zmywak, tylko że jestem też jako cook. No i dzięki temu też zarabiam $1 więcej. Jest fajnie, bo postarałem się około tygodnia i wyprosiłem gdzieś tam stanowisko, więc będę przygotowywał też burgery, wszystkie kanapki, sałatki i bardzo się z tego cieszę. Co z fajnych rzeczy? Widzieliśmy dzisiaj
dzisiaj nasze zarobki przez 6 dni i gdzieś tam udało nam się fajną pokaźną sumkę uzbierać. Wcale nie zrobiliśmy tak dużo godzin. Co jest ciekawe, u Agaty chyba 70%, 57% dokładnie to są napiwki, które zarobiła. A u mnie jest to chyba jakieś tam 20% moich zarobków to są napiwki. Więc ja jestem generalnie bardzo zadowolony. Co jeszcze z fajnych rzeczy, to ja mam bardzo fajnego szefa na tyle. Nie dość, że pozwala mi przychodzić troszkę szybciej, bo tak mi dojeżdżają autobusy i nie muszę czekać godzinę, czy tam godzinę półtorej do pracy, to jeszcze pozwala nam sobie tam coś jeść podczas pracy, robić za free. Gdzieś tam na początku było to, że trzeba w pracy płacić 50% tego, co się je. Plus wieczorami możemy sobie robić na przykład coś na kolację, a dzisiaj sobie razem z Borysem z Bułgarii przygotowaliśmy sobie kebaby, które Borys do mnie: ej Patryk, chodź tutaj skręcisz, bo wiem, że ty umiesz. Ja liczę właśnie godziny i sprawdzam, czy wszystko się zgadza, bo tutaj jest taki dziwny system, że pokazuje ci na przykład 5,25 godziny albo 5,75 i to czasami jest coś takiego, że brakuje ci 3 minut do pełnej 6 godziny i ci pokazuje jakieś 5,75. No a tu się każdy dolar liczy, więc muszę ich sprawdzić. No ale generalnie płata spoko i zrobiłam 10 godzin mniej niż Patryk, a mamy praktycznie tą samą stawkę, dlatego że ja zrobiłam łącznie $400 samych napiwków. To jest śmieszne, bo ja czasami nie zagaduję do klientów, tylko po prostu robię co muszę, czyli mówię hello i obsługuję ich. Czasami nawet nie mówię, jaka kwota im wychodzi, tylko się pytam, czy chcą zapłacić kartą, czy gotówką i tyle polega na tym. I tyle z rozmowy z klientem, a czasami i tak się trafiają mocne tipy. Fajnie. Myślałam, że zgubiłam kolczyk. Na pewno zrobimy wam podsumowanie pod koniec wyjazdu do Stanów. Ile to nas wszystko kosztowało, ile zarobiliśmy, ile wydaliśmy na podróże, czy wracamy z czymś, czy wracamy bez walizek pieniędzy. Na pewno zaczyna się powoli robić lepiej niż w pierwszym tygodniu. Wydaje mi się, że coraz bardziej się dogaduję z resztą, też ten angielski. Ja robię błędy w tym angielskim, ale najważniejsze jest, żeby się dogadać, zrozumieć, o co chodzi drugiemu człowiekowi, a to jak poprawnie, ja i tak się nauczę. Wydaje mi się, że przez ten okres, który tutaj będę, i tak się nauczę. Więc to z takich nowości. Ja właśnie idę podgrzewać drugiego kebaba, którego zrobiłem, i pokazać mojemu koledze z pracy, co zrobiłem, że dać mu spróbować. Co ciekawe, ma polskie nazwisko. Ponad 13 000 ludzi ma to nazwisko w Polsce, więc zaraz gdzieś tam może będziemy szukać jego korzeni. Ale tak, zabieram was dzisiaj na pierwszy hike. Pierwszy hike po Glacier National Park ze względu na to, że poprzedniego hike'u nie zaliczamy do tego, to było raczej spacer wokół jeziora, a dzisiaj wybieramy się na Avalanche Lake, czyli gdzieś tam bardzo krótki, ale w miarę chyba prosty hike. Jest godzina przed 8, my już po śniadaniu wzięliśmy autobus do wioski, jesteśmy w wiosce, czekamy na resztę podróżujących ekipowiczów. Kochani, wybieramy się dzisiaj w góry, które możecie spojrzeć. Idziemy sobie właśnie takim busikiem. Już około 25 minut, jeszcze trochę nam zostało do przejechania. Widoczki już widzieliście wcześniej koło jeziorka, no i widzimy się pod wejściem na górę. Dojechaliśmy na miejsce, przed nami 3 mile około, więc na podróż jest lekko chłodno, ale tutaj z takiej dróżki dla rowerów, w sumie dla samochodów bardziej, chodzimy na trail dla ludzi. Generalnie robi wrażenie, macie taki pomościk, więc nie idziecie typowo taką ścieżką leśną, tylko jednak użyjecie. Przypomnienie, żeby mieć ze sobą spray. Mamy. Macie takie półki skalne, z których leci woda, ale generalnie rozmiarowo ten park jest 3 razy większy niż to, co widzieliśmy w polskich górach. Dochodzimy do pierwszej destynacji naszej podróży, no ale w sumie długo nie szliśmy. To są pierwsze mini wodospady. Prezentują się następująco.
Jesteśmy właśnie kawałek nad naszym pierwszym wodospadem. Generalnie robi wrażenie. Zmieniliśmy już destynację, też takiej ścieżki nie ma. Chodzimy po skałkach, tu chyba kiedyś też woda płynęła. Jest tak wyryte. Really fluffy. Very nice. Zapraszam Was na piękne przebitki z tego miejsca. Wygląda, jakbyśmy przez dżunglę szli. Brakuje Ci maczety w ręce. Doszliśmy tu w godzinkę, dokładnie godzinkę nam to zajęło. Godzinka podróży, ale naprawdę widoki są przepiękne. Idziemy jeszcze do dalszej gdzieś tam plaży, która jest większa. Dziewczyny tutaj ze Stanów, nie, mocne tempo włączyły, ale gdzieś tam fajny trening się zrobił. Mamy 3,7 km, więc cała trasa będzie gdzieś tam liczyła 8. Taki dobry na sam początek. Jutro czeka nas dłuższa wyprawa, bo wybieramy się na Cracker Lake. Jest to już... ile to było mil? 13? 18 mil, czyli w przeliczeniu PP możesz załączyć takie, wiesz, kółeczko. Przemyślę i teraz pokażesz. Naprawdę przepięknie. Przepięknie. Dobra, próbujemy. Jest kurwa lodowata. Chodzę. Pamięciu jak bardzo zimno. 10. Ale czułeś jakby ręką chociaż jak zimna jest rzeka, ta u nas? Bo Nie. tam jest moim zdaniem gorsza niż to jeszcze. Generalnie Albo porównywalne. mega zimno, ale warto. Paparazzi. Kolejny piękny view, proszę Państwa. Ja już tutaj koszuleczka starego, żeby trochę opalić bareczki. Spójrzcie jeszcze czasami na to. Generalnie natura tutaj w tym kraju jest naprawdę przepiękna. Idę sobie podejść. Piękna, przezroczysta woda, lodowata, w której się kąpałem jeszcze chwilę temu, ale teraz jest idealna pogoda, powiem Wam. Jak wyruszyliśmy o 8, to jednak troszkę zimno było, nie? Teraz jest tak w sumie idealnie na podróż. Powoli nasza dzisiejsza wyprawa hikingowa dobiega końca. Wracamy do domku, Agata jeszcze dzisiaj ma do pracy i jutro nas czeka większa wyprawa. Ale jeszcze dzisiaj musimy jechać do sklepu po rzeczy do jedzenia i snaki. No i na dzisiaj. Nasz, jutrzejszy hike. No i dzisiaj jest jeszcze rave pod mostem albo przy moście. Może się udamy na rave'a. Witam w kolejny poranek. Dzień zaczynamy od pójścia do fryzjera, ponieważ tych kłaków na głowie się już trochę zrobiło. Znalazłem jakiegoś jedynego, w sumie 650 metrów od miejsca zamieszkania. Umówiłem się SMS-em, bo w sumie to nie ma godzin otwarcia. Zobaczymy, co z tego będzie. Nasza dzielnica jest taka trochę szemrana, tak się mówi, że to Martin City. To takie
szpunki. No i generalnie no, taka dzielnica, indyki tu biegną. Taka trochę patologia. Taka dzielnica dosyć niebezpieczna się mówi, nie? Że lepiej wieczorami tutaj nie chodzić samemu, czy do tych barów, które są przy drodze, bo generalnie jedyne dwie rzeczy to nie mamy restauracji, żeby zjeść w tym mieście, tylko są bary z browarami, w których jak wejdziecie, to tylko tak daje szlugiem, nie? Ciężkim szlugiem, ale no, można tam zamówić jakieś jedzenie, ale kurczę, ja bym nie chciał chyba jeść obiadu czy śniadania i żeby mi tak całe danie waliło szlugiem. Idziemy tutaj w dół, niedługo będziemy skręcać w lewo, tam gdzieś jest fryzjer. Zobaczymy, może coś uda mi się nagrać, a jak nie, to zobaczycie mnie po. No i w sumie pierwszy raz idę na kacu do fryzjera, nie? Bo trochę popiłem wczoraj na tym moście. Dziwne uczucie iść do fryzjera na kacu, ale generalnie te piwaka amerykańskie ich dużo nie wypiłem, nie? One są takie puszki, ale kurczę siekają. To tyle sobie. Jesteśmy na miejscu. To wygląda mniej więcej tak. Gościu strzyże w domku. Zobaczymy. Co, wyszliśmy od fryzjera. Tak się prezentuje. Głowa. No jest krótko. Trochę mogłoby lepiej wyglądać, ale nie narzekam, bo już trochę włosy mnie wkurzały. Cóż, dopiero później się dowiedziałem, że ziomek robi mission kręcenie, Carly. No i trochę za późno o tym pogadałem. No szkoda, że nie pogadałem wcześniej. No nic, no trochę sobie jeszcze pozapuszczamy, tak? Ewentualnie chodzimy w takiej fryzurce krótkiej. Idę właśnie robić sobie śniadanko, no i po śniadanku będziemy ruszać w wyprawę. Yo! My właśnie wyruszyliśmy w podróż. Agatka tutaj jest za mną. Tutaj. Jest z nami jeszcze Dylan i William. Jedziemy. This is for my friend and my mom. Oh, nice. Yeah, so we're going to the trip. To the Cracker Lake, and this is the view. Zaczynamy, kochani, przygodę z podejściem na Cracker Lake. W jedną stronę mamy 6,1 mili. Troszkę ładniej, wydaje mi się, niż w West Glacierze. Bardzo ładne jeziora, przepiękne góry. Widać taki różnicę, nie? Jest taka wielka góra i zaraz obok jest płasko, jest jeziorko, jest tak miło. A na razie weszliśmy sobie do lasu i zaczynamy podróż. Trasa cały czas wygląda podobnie, ale są nieprzyjemne zapachy. Wszędzie leży końskie gówno i przez całą trasę wali takim sianem. No nic, mam nadzieję, że skończy się, bo miały być zapachy natury, a jest szambo. Żyjemy sobie teraz takim szlakiem na wzniesieniu. Tutaj mamy jeziorko. Hej ho, hej ho. Do lasu by się szło, hej ho, hej ho. Okej, czas. Napić się? O. Łyczka. Co, na widok byście chcieli popatrzeć? No, nie ma tak łatwo. Patrzcie na mnie. Rzeczka minimalna, trochę gąszczy. Zaczynamy wchodzić pod górę. Ciekawe jak długo. Podchodzimy pod górę. Kolejny raz. Tam do górki. Za mną kompania. Wow. Mamy za sobą prawie 4 km, godzinę drogi. Jak samopoczucie? Dobrze. Trochę się zmęczyłam, ale jest okej. Popić mi się chce, mamy tak mało wody.
Ty. Słodko wyglądasz. Przez chąszcze, paszcze. Słońce, pada deszcz. Dobrze. Przechodzimy sobie, Państwa, przez wodospad. Pierwszy lodowiec, jaki napotkaliśmy. Z góry leci woda. On się nawet nie topi. Jesteśmy pomiędzy dwoma wysokimi pasmami górskimi w dolinie, pięknej dolinie. Jednocześnie świeci słońce, no i mamy chmurki deszczowe, więc troszkę gdzieś tam mokniemy. Agata je sobie serek, taki stick serowy. Stick serowy, który smakuje jak serek topiony. Tak jest. A za nami widzicie czerwone pasmo górskie, bardziej pustynne, chociaż powiedział, że te góry tutaj też są pustynne. Jest zielono do pewnego momentu. Jesteśmy już prawie pod jeziorem, widoczki przepiękne, góry olbrzymie, przed nami podejście do góry. Działamy, mamy 8 km na zegarku, 2 godziny 30. Let's go, podejście. Oh, you can go like this. Yeah, we'll just chill here for a minute. 2 minutes. Naokoło. Oh, Yeah. I think here is a lake. To jeszcze nie jest koniec wyprawy, ale proszę Państwa, z tej doliny przyszliśmy. Z tej doliny. A zmierzamy tam. Pierwszy śnieg na trasie. Zbliżamy się powoli do celu. Prawie godzina 17, więc znowu gdzieś tam wyszliśmy trochę późno w te góry. Ale powinniśmy jeszcze, zanim będzie zmrok, zejść na dół. Kolejny śnieg na trasie. Ale jest tu przepięknie. Mi się pysie. Szczerze, czuję się, jakbym był na tapecie Windowsa, nie? Trochę. Ale tylko trochę. Wiem, że to nie tapeta Windowsa. Jest upragnione Cracker Lake. What? Za kamieniem. Doszliśmy do końca. Podejście pod ostatni punkt wyprawy. Trochę już wieje. Mamy 18 na ośce. Spójrzcie tylko na ten widok. Jest naprawdę pięknie. Pozdrawiamy Was z pięknego widoczku. Dylan jest tam z Williamem. Czas leci. Jest 18:30. No, tak od 21 robi się ciemno, więc fajnie by było nie powtórzyć Babiej Góry. No, zapieprzamy. Go, go. Idziemy sobie w drodze powrotnej. Nóżki już troszkę odczuwamy. Jeszcze z 9 km przed nami do auta. Na szczęście wszystko zapominam wszystkim, jeśli widzę ten widok. 3 słowa do rodziców. Nie wiem, zmęczyłam się. To były 3 słowa. A ja do pana naboja, żeby izometry robił na bolesny bark. A pani mama się nie stresowała. Pani babcia, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego
Wszystkiego najlepszego, pani babciu, bo pani babcia ma dziś w tym dniu, gdzie nagrywamy, urodzinki. Więc dużo zdrowia, siły. Naszą podróż 41 000 kroków, 22 kilometry. Nogi czują. Bardzo mocne, ale ostatnia podbieżka pod małą górkę, żebyście zobaczyli. Hop. Warto. Naprawdę warto. Patrz, za tobą jest góra i chmura idealnie ją przycina, że dalej wygląda jakby była na takiej wysokości. No. Jak oceniasz wypad? Fajnie, trochę męczący, bo zrobiliśmy 25 km. Generalnie był fajny, tylko ja przed wyjazdem zapytałam z takiej jednej dziewczyny, czy jest ciężki. Ona powiedziała, że nie, a moim zdaniem był taki średniego levelu ciężkości. Było dużo podejść pod górkę, były jakieś takie miejsca, gdzie trzeba było przez rzeczkę przejść, jakieś z lodowcami, kamyków dużo, więc bolały mi stópki, więc no, fajnie było. See ya w następnym wydaniu.